Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mieli do przeglądu kocioł EI 12 kW, który ogrzewa dom o powierzchni 120 metrów z informacją od użytkownika. Ilość spalonego paletu to około 2,5 tony. Kocioł pracuje tutaj od 2 lat. Tak więc zabieramy się do pracy. Zaczniemy od wyczyszczenia i sprawdzenia tutaj naszego palnika VG. Następnie wymiennika, podajnika, jak i również ustawienia wszystkich parametrów do prawidłowego procesu spalania. Ok, słuchajcie, mamy tutaj zdjętą już obudowę. Pozwoliłem sobie trochę tutaj odkurzyć nasz palnik. To, co musimy robić, już pokazywałem Wam na niejednym filmiku, czyli tak, ważne jest sprawdzenie tutaj fotokomórki, tak? Czy nie jest ona przypadkiem gdzieś upalona, czy nie jest gdzieś zabrudzona, zakopcona, tak więc wyciągamy, sprawdzamy fotokomórkę, tak? Kolejną rzeczą, jaką możemy tutaj sprawdzić, to jest sprawdzenie, czy nasz silnik przekazuje jakby tutaj napęd na ślimak, tak? Który po przekręceniu śmigiełkiem tutaj możemy sobie sprawdzić, że ślimak obraca się, czyli silnik jest sprawny, tak? Kolejną ważną funkcją jest sprawdzenie tutaj wentylatora, czy przypadkiem nie ma tutaj, wiadomo, w różnych kotłowniach pojawiają się zwierzęta domowe, może pojawić się sierść, jakiś kurz, brud, tak? Czy ten wentylator nie jest gdzieś po prostu zbyt mocno zabrudzony właśnie jakimiś tu pozostałościami, sierścią, tak więc zwracamy na to uwagę, tak? Kolejną czynnością jest teraz czyszczenie naszego tutaj wymiennika, tak więc zabieramy się do pracy. Moi drodzy, mamy zdemontowany nasz palnik. Jak widzicie, jest w bardzo dobrej kondycji. Pozostaje nam teraz rozkręcenie tej obudowy, rusztu, sprawdzenie drożności wszystkich otworów, przez które jest dostarczane powietrze do procesu spalania. Dobrze, mamy już wyczyszczony nasz ruszt. Jak widzicie, uszczelka jest w porządku. Obudowa również została wyczyszczona, wszystkie otwory zostały udrożnione. Tak więc możemy przystępować do składania palnika, a następnie już pozostaje nam wyczyszczenie kotła i podajnika. Dobrze, słuchajcie, mamy też wymiennik już wyczyszczony, tak jak widać tutaj na filmie. Pozostaje nam teraz w tej chwili sprawdzenie tutaj drożności naszego podajnika, czyli do tego potrzebujemy zdjąć przednią izolację naszego kotła, tak, i sprawdzić, czy podajnik jest czysty, tak. Jeśli nie, to czyścimy go z popiołu, który pozostaje właśnie tak naprawdę z trocin, z peletu, który jest ładowany od góry. Kolejną czynnością, o której Wam wcześniej wspominałem, właśnie jest wyczyszczenie tutaj wyczystki pod czopuchem. Tu czyścimy, tak jak w wcześniejszym kotle Mini Bio, raz na 2-3 miesiące. Zbiera się tego naprawdę niewiele. Jeśli chodzi o czyszczenie kotła z przodu, to też Wam już mówiłem, że czyścimy to raz w miesiącu, tak? Czyścimy płomienicę i cały wymiennik. Natomiast jeśli chodzi o wybieranie popiołu, to w tym kotle jest to, że tak powiem, monitoruje nam nasz czujnik poziomu zapopielenia, tak więc w przypadku, nie wiem, gdy pojawi się tam 80-90%, to już będzie nam sterownik przypominał o tym, że jest pełen popielnik. Tutaj, jak widzicie, trochę się nam nazbierało, tak więc za chwilę to wyczyścimy i będziemy składali w całość. Moi drodzy, mamy już wyczyszczony nasz kocioł, palnik. Na koniec zostawiamy sobie ważenie paliwa i czysta robota, czyli regulacja. Regulacji dokonujemy za pomocą analizatora spalin. Pamiętajcie o tym, jeżeli wzywacie serwis, to bardzo ważną sprawą jest to, żeby serwisant dokonał pełnej analizy spalin, sprawdzenie ciągu kominowego, parametrów spalania. Przy tych urządzeniach prawidłowo ustawione urządzenie naprawdę pozwoli nam na zaoszczędzenie paliwa w naszym środowisku domowym. Skończyliśmy przed chwilą właśnie ważenie paliwa. Podajnik podał nam w ciągu godziny 12 kg. Nie ukrywam, że dużo, ale no, wagi się nie oszuka. Tak więc pozostaje nam już tylko uruchomić urządzenie i doregulować je na każdej mocy minimalnej, średniej i nominalnej.
Ok, moi drodzy, jesteśmy już po regulacji urządzenia. Mamy nasz kocioł. Moc nominalna to jest niecałe 11 kW. Jeśli chodzi o analizę spalin, to tak jak widzicie w dniu dzisiejszym ciąg kominowy jest dosyć malutki, ale sprawność urządzenia 95,8. Na dzisiaj to wszystko. Słuchajcie, jeśli podobało Wam się dzisiejsze nagranie, dajcie suba, dajcie lajka i do zobaczenia przy kolejnych urządzeniach firmy Kostrzewa.